Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Oczywiście osoby, które chcą odebrać zamówienie osobiście, jest taka możliwość w godzinach popołudniowych, od poniedziałku do piątku, mniej więcej do godziny 20 możecie odebrać w naszym sklepie zamówienia złożone w sklepie internetowym. Dzisiejszym bohaterem będzie rosyjski transporter opancerzony BTR-70 we wczesnej wersji. Oczywiście zaprezentuję Wam również w następnym unboxingu wersję późną BTR-70 oraz porównamy wersję późną od firmy Trumpeter z wersją BTR-70 również późną od firmy AC i zobaczymy, jaka jest różnica. W każdym razie tak prezentuje się pudełko. Nie wiem jak Wy, ale ja zauważyłem ostatnio, że Trumpeter na okładkach swoich pudełek, w przypadku kiedy prezentuje modele, które są wyprodukowane w innej skali. Na pudełku najprawdopodobniej mamy model BTR-70 we wczesnej wersji, ale w skali 1:35. I zaraz zobaczymy, bo tutaj ja przynajmniej zauważyłem to przy modelach na przykład E100, następnie jak pancerze E100, że tam są zamieszczone na opakowaniach zdjęcia modeli wykonanych, oczywiście pomalowanych, ale w innej skali, aniżeli różni się to detalem po prostu troszeczkę. Tu widzimy, że mamy klapę tutaj kierowcy otwartą, następnie z przedziału desantowego też mamy klapę otwartą. I zobaczymy zaraz, jak to wygląda na ramkach w modelu w skali 1:72. Też chciałem podziękować swoim subskrybentom za oglądanie moich filmów, jak i również osoby, które jeszcze nie zasubowały, ale oglądają mój kanał systematycznie. Filmy Wam się podobają. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, a jeżeli chcecie być powiadamiani na bieżąco o nowościach na kanale, zaznaczcie również ikonkę dzwonka. A teraz co? Przechodzimy do pudełka. Tak prezentuje się model. Tutaj po boku mamy w takim defiladowym malowaniu gwardyjskim BTR-70, a tutaj powiedzmy w wersji bojowej, tak? Z jakichś najprawdopodobniej manewrów. Tu mamy też zestaw kalkomanii. W każdym razie mamy takie oznaczenie. Oczywiście możemy sobie ten numer zmienić, ponieważ mamy tutaj najprawdopodobniej taką, a nie, to jest nawet tutaj, powiem Wam, BTR wczesny, ale mamy możliwość dokonania na przykład na podstawie zdjęć innej numeracji również tych modeli. No i teraz sobie przejdziemy do pudełka. Ja już sobie tu ramki wcześniej powycinałem, kółka też widzę się oswobodziły. I zaraz sobie je pozbieramy. Kółka oczywiście są wykonane z tworzywa gumopodobnego, ale jest to dość twarde tworzywo. Twarda guma po prostu. Wyglądająca jak prawdziwa opona. Tu sobie wyjmę wszystkie elementy. Tu mamy kalkomanię. I zaczniemy oglądanie od instrukcji. No i tutaj mamy taką standardowy format instrukcji Trumpetera dla modeli w skali 1:72. Na drugiej stronie mamy wykaz ramek, jakie mają się znaleźć oczywiście w zestawie. Tutaj widzimy kadłub. Kadłub ma fajnie, bo z dwóch części się składa dół kadłuba, do którego najpierw mocujemy mocowania do kół, następnie i podwozia przede wszystkim, tak, układu jezdnego, więc sobie wklejamy z jednej i z drugiej strony, następnie już jak wkleimy te elementy, wklejamy sobie spód. I powiem Wam, że zapowiada się bardzo ładny model, nie jest to taki totalnie uproszczony model. Tego się obawiałem, że to będzie taki całość, że tylko parę elementów klejemy, a tu jednak okazuje się, że jest troszeczkę ich więcej aniżeli parę.
Co tu dalej widzimy? Widzimy uchwyty, widzimy również mocowania do kół pełnych, no i oczywiście koła to są tak zwana no felga, można powiedzieć, taka sama opona, którą sobie później wklejamy. Mamy też dodatkowo kanistry, tu mamy taką specjalną płozę z przodu, która najprawdopodobniej w czasie przepływania przez rzekę, ona się otwiera, żeby bezpośrednio fala tworzona przez pojazd nie wpływała na cały kadłub po prostu, tylko rozchodziła się po bokach. Taki falochron, można powiedzieć. No i tu mamy kolejne elementy pojazdu, mamy też te reflektory, montujemy jakiś element, nie wiem czy to jest taśma, czy coś do wyciągania najprawdopodobniej. Tutaj mamy po kolei uchwyty, wentylatory, lampy tylne. No, następnie sobie sklejamy całość, tak, montujemy następnie wieżę. Montujemy wieżę, jeszcze tutaj takie elementy montujemy po bokach, czyli takie do otwierania tej klapy, taki mechanizm w czasie desantu. No i mamy tutaj dwa malowania. To jest białą linią, jak i również takie malowane felgi od opon na biało lub opony same też są malowane po bokach. To są z reguły z jakiejś defilady modele, a tu mamy z oznaczenia, posłuchajcie, czyli jednolity ciemnozielony rosyjski kolor. Na pewno też można pomalować w trójbarwny, jeżeli poszukamy sobie gdzieś kalkomanii, tak jak na przykład było to w Czeczenii, czy też one są do dzisiaj zresztą używane, na pewno były na stanie. Producent proponuje nam kolory Mr. Hobby, Vallejo, Model Master, Tamiya, Hambro, czyli widzicie tutaj Model Master jeszcze jest dość stara firma, model też nie jest najnowszy, ale jeżeli chodzi o jakość, na pewno jest dobrze wykonany. Obejrzymy sobie teraz kółka, no dokładnie oponę jedną weźmiemy. Wygląda bardzo fajnie ta opona, ma bardzo ładnie protektor zrobiony. No przypomina taką oponę, mimo to, że jest dwuczęściowej tylko formy, to powiem Wam, że jeżeli chodzi o jakość tej opony, jest bardzo fajna. Co prawda nie ma tutaj napisu, ale też ciężko powiedzieć, czy Rosjanie robią jakieś napisy na oponach, może ich nie ma. Znając życie, coś tam zawsze napiszą, ale sam protektor jest naprawdę bardzo fajnie wykonany. Więc nie jest to takie uproszczone kółeczko, że z protektorkiem takim imitacją. Bardzo fajnie to wygląda. Następnie tutaj jeszcze jest, widzę, zaklejone i poszukamy sobie, o tutaj mamy. Tu mamy górę kadłuba. Bardzo ładnie jest wykonana. No i tutaj widzimy, że tu jest jednak na zdjęciu 35, ponieważ na zdjęciu mamy tą klapę otwartą i najprawdopodobniej tą do tyłu w ten sposób. Czyli na opakowaniu mamy model w skali 1:35, a ja Wam prezentuję teraz ramkę 7:2. Powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o detal, to nie można tutaj narzekać. No są uproszczenia, tak? Mamy od razu rurę wydechową z tłumikami zamontowaną, osłony tutaj przedziału się, tutaj silnik jest, tak, całość, to mamy to wszystko już pozakrywane, nie możemy nic otworzyć, ale jeżeli chodzi o detal, to powiem Wam, mamy imitację siatki. No, ogólnie rzecz biorąc, nie można traktować tych takich uproszczonych trumpeterów jako takich prostych modeli, no bo tu jednak trochę trzeba posklejać. Po prostu nie mamy możliwości nic otwarcia, ale sam detal jest bardzo, bardzo fajny, powiem Wam. Na pewno jest to, nie jest to model bardzo skomplikowany, więc na pewno modelarze, którzy rozpoczynają przygodę z modelarstwem, to mogę śmiało im ten model polecić. Nie powinni polec na tym modelu. No może tacy bardzo, bardzo początkujący, jeszcze niepełnoletni modelarze mogą mieć problem, bo to są jeszcze miecio podniecio, każdy w tym wieku jest i może po prostu niektóre rzeczy można sknocić, tak? No ale pierwsze koty za płotę. Dobrze, tu mamy kadłub. Bierzemy sobie dolną część kadłuba teraz.
prezentuje się on tak. Powiem wam, że naprawdę to ładnie wszystko wygląda. Nie można, tu mamy ten jeszcze niekompletny, tak, spód, bo tu do tego sobie wklejamy mocowania, oczywiście części podwozia i dopiero podklejamy go spodem, który znajduje się na drugiej ramce, takiej największej. Detal fajny. Powiem wam, zaraz zobaczymy, jak sobie poradzi spasowanie. Bo tu mamy takie prowadnice, ale chyba nam się nie uda ze względu na to, że te elementy są wycięte z ramki. I do końca tak, nie będą nam pasowały ze względu na te wlewki, nam tutaj uniemożliwią, a szkoda. Ale naprawdę widać, że jest ten model naprawdę bardzo ładnie odwzorowany. I tutaj będziemy sobie oglądać kolejne, posłuchajcie, kolejną teraz dużą taką ramkę. Ona tak się prezentuje w całości. Tu ma zasłonięty pewien element i zaraz go sobie odsłonimy. Ja troszeczkę go inaczej będę rozcinał, więc zniknę na chwilę z ekranu. Tak, tutaj producent zasłonił taki detal. Prawda, nie wiem trochę po co, ponieważ no, tu są obok inne poręcze, które też można w razie czego złamać. No mamy tak. Jak widzicie, elementy są bardzo czysto wykonane. Nie ma nadlewek. To są kolejne uchwyty najprawdopodobniej. Tu mamy, posłuchajcie, zapasowe kanistry, które sobie montujemy już z zapięciami, tak? Które montujemy sobie na górnych burtach BTR-a. Tu mamy uchwyty, mamy też haki, mamy następnie elementy podwozia, kolejne elementy podwozia. Te elementy też widzę, że są częściowo do podwozia. No i tu mamy chyba, czy to są reflektory, czy jakieś... No to już trzeba chyba zamknięcia jakieś do baków, wlewów. Nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć. No i tu mamy spód, tak? Bardzo też ładnie wykonane. Od razu mamy elementy podwozia, więc naprawdę tutaj, jeżeli ktoś nie ma dużego doświadczenia, nie powinien mieć problemu z tym złożeniem z tego. No tutaj pewne elementy trzeba poobcinać, lekko zapiłować. Tak prezentuje się ta największa ramka. Czy ona jest jakoś oznaczona? Tak, to jest ramka A. Tutaj mamy ten numer. Ramka A. I uwaga, ostatnia ramka. Ramka z elementami wieży. I to jest ramka, posłuchajcie, B. No i tu mamy ten przód, o którym mówiłem. Tu znajdują się te elementy, które naklejamy na boki, góry pancerza, felgi, bardzo też ładnie wykonane. Jeszcze uchwyty do tej płyty, tu mamy dodatkowe uchwyty i fragmenty wieży. Wieża jest uproszczona też tutaj, ale powiem wam, fajnie jest ten hak zrobiony, chociaż zapewne większość z was zrobi go sobie z druciku. Te haki, które są na wieży, bo można bardzo ładnie, albo rozwiercić te. Ja zaraz luknę, czy da radę rozwiercić je. No za pomocą bardzo cienkiego, bardzo cienkiego wiertełka, ewentualnie za pomocą, posłuchajcie, igły, idąc po płaszczyźnie wieży, można sobie spokojnie rozwiercić te takie pręty przyspawane do wieży, do podnoszenia ich, tak? No dobrze, posłuchajcie, to wszystko. Mamy omówionego wczesnego BTR-a 70, który ukrywa firmy Trumpeter, który ukrywa się pod numerem 07137. Wkrótce omówimy też późną wersję razem z modelem od AC. Na chwilę obecną dziękuję wam. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Zapraszam. Modele są w stałej ofercie sklepu. Dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie o komentarzach, lajkach, subach, dzwonkach, etc., etc. Trzymajcie się, czołgiem.